Cześć. Na jednym portalu z ogłoszeniami znalazłem Ursusa 4011 w bardzo okazyjnej cenie. Na zdjęciach nie wygląda najlepiej i na dodatek jest lekko uszkodzony, ale odpala i jeździ, jeśli kupię go kilka złotych taniej. To nawet po naprawie powinienem na nim zarobić. Nazbierało mi się trochę palet z sałatą i jajkami, ale dzisiaj sprzedam tylko z sałatą. Jajka zostawiam na inny dzień, bo chcę zrobić test. Jedną paletę sprzedać u Marka i jedną w skupie, żeby sprawdzić, gdzie więcej dostanę. No i muszę Markowi zawieźć resztę trotu, bo wyjąłem wszystkie jego maszyny ze stodoły i tak je zostawiłem, bo miałem mu od razu wszystko przywieźć, ale nie zdążyłem. Więc zawiozę mu, jak tartak zabierze z mojej działki całe drewno. No i jak już posprzątam działkę z drewna i trotu, to w końcu będę musiał zadecydować, co z nią zrobić. Nie wiem, czy najlepsza opcją nie będzie podzielenie jej i na jednym kawałku zrobić sad, a na drugim zwykłe pole, gdzie zasieję zboże. I tak wiem, że zwierzęta leśne mogą mi wszystko zniszczyć, ale ja postawię płot i powinno być git, a zresztą jak mi zniszczą, to wtedy zalesie i zapomnę o tej działce. Halo, cześć! Cześć, co tam? Pożyczysz mi lawetę? Tak, a kiedy chcesz ją wziąć? Dzisiaj, jakoś za godzinę mógłbym być u ciebie. Dobra, tylko będziesz musiał mi dać ze 100 złotych za wypożyczenie. Nie ma problemu. A jak tam u ciebie z czasem, bo będę miał traktor do naprawy. A co ci się zepsuło? Bo jeśli to coś bardzo pilnego, to i dzisiaj mogę się nim zająć. Mi nic, ale jadę po nowy traktor, który jest uszkodzony i trzeba będzie go sprawdzić. No to bez problemu. Jak tylko będziesz miał traktor, to od razu dawaj go do mnie i będę sobie w nim grzebał. Dobra, to przygotuj tam lawetę i chwilę przed przyjazdem zadzwonię, że jadę. Palety załadowane, to widzimy się u Marka. Muszę odstawić te maszyny, bo będą mi przeszkadzać w rozładunku. Idealnie. O, cześć, drugi raz jesteś w domu, nie za często? Cześć, masz jakiś trot do przywiezienia? Bo nie wiem, czy chować maszyny. Mam, tylko czekam, żeby tartak zabrał całe drewno, to wtedy pozbieram cały trot i ci go przywiozę. Dobra, ale maszyny to ci się spodobały. Chwila, moment, wskoczyłeś i przejechałeś. No tyle razy, co musiałem je wyciągać ze stodoły, to już się nauczyłem. Skoro się nauczyłeś, to może chcesz je kupić? Nie, na razie jestem za biedny na takie maszyny. Dobra, nie ma co stać, czas wyładować to, co mam na przyczepie. I wyładowane wracam do domu, wsiadam w samochód i jadę do mechanika. Ale tutaj ciasno. Trzeba będzie coś zrobić z tymi kratami i tą przyczepką. Ja już siedzę w lawecie. Teraz czeka mnie 3 godziny jazdy w jedną stronę. A dokąd jadę? Potem wam pokażę, zobaczymy. Czy ktoś z was będzie kojarzył tamte okolice. Tylko wam podpowiem, że jadę na Podlasie, oby się nie przestraszyli lawety i nie zaczęli strzelać z łuku i gonić mnie na świniach. Oczywiście żartuję, jak ktoś z was jest z Podlasia, to pozdrawiam. Tartak nie próżnuje i wozi drewno. Ciekawe, ile zostało do przywiezienia. Poznajecie, co to za miejscowość? Jak nie, to zaraz przeczytacie na znaku. Tutaj muszę skręcić w prawo. Ja to mam szczęście. Jeszcze kilka kilometrów temu burza i deszcz, a tutaj już zaczyna słońce świecić. I skończyły się luksusy i jazda asfaltem, a zaczyna się prawdziwe Podlasie. GPS każe mi tędy jechać, to tak jadę. Gdzie to mnie prowadzi? Jadę i jadę, a tu jak nie pola, to las. Dobra, tam są jakieś domy, to pewnie tutaj.
Ciekawe, jak ci ludzie wyjeżdżają, jak spadnie większy śnieg. Bez traktora to nie ma opcji. No chyba, że ktoś tutaj odśnieża. Ktoś już czeka. Dzień dobry. Ja w sprawie Ursusa, to tutaj? Dzień dobry, tak to tutaj. Dobra. W takim razie gdzie ten traktor? Tam w garażu, gdzie są otwarte drzwi. W takim razie wsiadam w lawetę i od razu tam podjeżdżam. Dlaczego ten traktor jest rozebrany? No bo ja go kupiłem uszkodzonego i próbowałem go naprawić. Aha, to zdjęcia pan zrobił przed rozbiórką. Czy jak? Tak zdjęcia zrobiłem wcześniej. Aha. A co z nim jest nie tak oprócz wyglądu? No to co pisałem w ogłoszeniu, czyli oleje i filtry są do wymiany, no i skrzynia. I tyle, tak? Normalnie odpala i jeździ. Tak normalnie odpala, tylko problem jest ze skrzynią. No i maskę i błotniki trzeba przykręcić. No nie wiem, na zdjęciach lepiej wyglądał. Bez przesady, trochę umyty był i tyle. A teraz postał kurzu, trochę naszło i tyle. Bierze go pan, bo tu już telefon mi się urywa, co chwila dzwonią i chcą przyjeżdżać zabierać. Ta, właśnie widzę, kolejka aż do drogi ustawiona. Jak ja go nie wezmę, to on tu będzie stał, aż się rozłoży. W sumie tu już się rozkłada. Tam maska, tu błotniki, jeszcze z 2 dni i silnik by nóg dostał. Nic by nóg nie dostało. 12 000 pan tam na aukcji miał wpisane. Trochę za dużo. Za 11 mogę oddać. Dalej dużo. Dychę pan da? 8. A może 9? Najpierw to sprawdzę, czy dopala, bo jak nie, to nawet 8 nie dam. Oczywiście, że odpala. No dobra, odpalił. Cały silnik brudny, że nawet jakby tryskało czymkolwiek, to bym nie zauważył. To jest traktor, on ma pracować, nie wyglądać. To ile pan daje? No te 8 000 mogę dać, bo to za dużo roboty. To wszystko trzeba będzie przykręcić, powymieniać. 8200 i niech pan zabiera. Trudno, niech stracę. Jak to za ile pan go kupił? Za 7000 i flaszkę. Aha, no to co pan gada, że pan straci, jak pan 1200 jest do przodu? Ale mogłem być 5. No to co? Rozkładam lawetę i ładuję to coś. To proszę go ładować, tylko nie odjeżdżać. Proszę pana, bez przesady kraść kawałek złomu. Jakiego złomu, jak to porządny traktor? Porządny to on będzie, jak ja go wyremontuję. Jak pan będzie chciał, to mogę panu potem zdjęcie wysłać. A poproszę. Chyba dalej nie ma co podjeżdżać, bo muszę mieć miejsce na maskę i błotniki. Niech tak zostanie.
pasu zapięte, najazdy złożone, można uciekać. Gdzie uciekać, panie? Jeszcze trzeba pieniądze zapłacić. Dzięki za udaną transakcję. W razie gdyby pan miał jeszcze jakiś traktor albo inne ciekawe maszyny, to proszę dzwonić. Jeszcze nawet przed wstawieniem do internetu proszę do mnie wysłać zdjęcie i cenę. Albo jak jakiś pana sąsiad coś będzie sprzedawał, to proszę dzwonić, ja będę miał maszynę, a pan jak się dobrze dogada prowizję z transakcji. Dobrze, będę dzwonił. W takim razie do widzenia. Do widzenia. Jeszcze sprawdzę, czy wszystkie pasy są dobrze zapięte. Co sądzicie o tej maszynie? Cudowny zakup, nie? I prawie jak za darmo, o ile naprawa nie wyniesie 2 razy tyle. Czas wracać do domu, bo to ponad 3 godziny drogi przede mną. Ja już zdążyłem kupić nowy nabytek, a chłopaki dalej coś dłubią. Prawo, lewo i jeszcze raz prawo. Nic nie jedzie, to mogę jechać. Taki kawał drogi przejechałem cały czas słońce, a dojeżdżam do domu i leję. Dobra, szybko ściągam traktor z lawety i chowam go do garażu i jak przestanie padać, to zamontuję części i zawiozę go do mechanika. I jeszcze go umyję. Fajnie chodzi ten traktor, tak jakoś inaczej. A wy co o nim sądzicie, bo aktualnie pomysł jest taki, żeby go naprawić i sprzedać. A może go zostawić, a sprzedać 30. Wymieniłbym w nim kabinę i dodał tura i byłby super traktor. Na dodatek mocniejszy. Ale krzywo zjechałem, dobrze, że nie spadłem. Muszę złożyć lawetę i nią odjechać, bo inaczej nie otworzę drzwi do garażu. No to do później albo do jutra. Deszcz już nie pada, to myję 40. Składam ją i wiozę do mechanika. Ciutkę lepiej wygląda, ale odmalowanie by się jej przydało. Jak myślicie, za ile mógłbym ją sprzedać, gdyby ona była w 100% sprawna i domalowana? Ale i tak hit, że udało mi się ją kupić za tak niskie pieniądze. No 8 000, to co to jest za taki traktor? Tylko mam nadzieję, że mechanik niczego poważnego nie wynajdzie. No to czas na montowanie części. Są tylko 3, więc chwila, moment i zrobione. Jeden błotnik jest już na miejscu. I cyk drugi. Już zaczyna jakoś wyglądać, ale największa zmiana będzie, jak założę maskę.
Jak, fajnie nie? No jakbym zmienił maskę, to ma potencjał na zastąpienie 30. Ale to zobaczymy. Na razie jadę z nią do mechanika i jak będzie wszystko w porządku, to trochę ją potestuję i zobaczę, co zrobię. Jadę do mechanika. Co to jest ten traktor do naprawy? Tak, tylko nie wiem, czy do naprawy, bo on normalnie pali jeździ. To tylko filtry i oleje powymieniać i posprawdzaj. Może akurat coś zauważysz. A no i jakiś problem ze skrzynią jest, tak właściciel mówi. Aha, no dobra, to dawaj go na warsztat. Dobra. Teraz ostrożnie, bo mam jednego widza i żeby nie odwalić tego, co zrobiłem na podwórku, bo tam prawie spadłem z lawety. A co ty tak pusto w warsztacie masz? Jak pusto, jak jakiś zielony szrot stoi. Jaki szrot, jak to porządny traktor? Porządna to była 30, którą ci sprzedałem. No tam to wszystko śmigało i lakier igła. Ale spokojnie. Przyprowadziłeś go w dobre ręce i z niego też coś wykrzesam. Może nie będzie aż tak cudowny jak 30, ale będzie dobry. Tobie tylko głupoty w głowie. Chyba za mało masz roboty, co? Jak to za mało, twojego rumpla będę naprawiał i jutro mam coś przywieźć, więc ty się nie martw. To co jutro go posprawdzasz i dasz mi znać co i jak. No, postaram się tak powierzchownie go przejrzeć, ale tak dokładniej to za 2 dni ci powiem co i jak. A może chcesz go kupić? Kolorem pasowałby ci do koszuli. Ile chcesz? No dla ciebie po znajomości to 20 000. Tyś chyba zgłupiał za to coś 20 000, to ile ty chcesz od obcego? Od obcego to 15 000 chcę. Aha, to fajnie. Rachunek za naprawę tego czegoś też ci po znajomości wystawię 2 razy większy. Dobra, koniec tych żartów. Daj znać, jak będziesz wiedział co i jak. Ja jadę na razie. Ogólnie to nie wiem, po co mi te kraty. Chyba trzeba będzie się ich pozbyć. To będę miał większy garaż, bo teraz marnuje się tu miejsce. Raczej żadnych zwierząt tutaj nie zamierzam trzymać, bo to szkoda zachodu. Ledwo z 8 świń by się tu zmieściło albo 4 krowy. Jak już kiedyś będę chciał mieć zwierzęta, to postawię wielką oborę i tyle. A taki garażyk zawsze się przyda. No chyba że wyburzyłbym tą ścianę i przerobił te klatki tak, żeby zmieściło mi się tutaj więcej zwierząt. Bo z drugiej strony fajnie by było mieć na przykład kilka krów, tak żeby przetestować, czy to w ogóle jest dla mnie. Jeszcze muszę się zastanowić.